Witam serdecznie wszystkich. Janusz Bułat, jestem oblatem w Zgromadzeniu Ojców Redemptorystów w prowincji warszawskiej, wiadomo, a we Wrocławiu, tak w skrócie mówiąc. Szczęść Boże wszystkim. Zapytano mnie o słowo wytrwałość, czym jest i czy da się ją rozwijać i dlaczego ja jestem wytrwale tutaj przy klasztorze Ojców Redemptorystów. Może to jest i zbieg okoliczności, kiedy żeśmy się przeprowadzili z żoną i dwójką dzieci na ulicę Kazimierską do Nowych Bloków, to parafia właśnie była tutaj Ojców Redemptorystów w kościele pod wezwaniem Matki Najświętszej Maryi Panny, Matki Pocieszenia. W zasadzie to wiadomo, co niedzielę do kościoła żeśmy przychodzili z dziećmi, z żoną, ale taka współpraca i powiedzmy przylgnienie do ojców to mniej więcej się zaczęło, kiedy ojciec świętej pamięci Golec, Stanisław Golec, jakoś tak mnie wciągnął do współpracy, a było to tak, że kiedyś w czasie sumy nie było ministrantów, więc jako stary ministrant, bo jestem ministrantem od 1959 roku, z dużymi przerwami oczywiście, bo to tak w liceum jeszcze w Środzie Śląskiej do matury byłem tam aktywnym ministrantem, potem już we Wrocławiu jakoś nie było takiej możliwości, czy też nie było moich starań może w tym znaczeniu, więc poszedłem do zakrystii, poprosiłem o albę, ubrałem się i zacząłem ministrantować. I od tej pory, nie pamiętam, który to był rok, w każdym razie było to, pamiętam datę, że to było 20 listopada, niedziela. I od tamtej pory jakoś, bo wytrwałość, czy też przylgnięcie do ojców polegało też na tym, że z drugiej strony wytrwale też o wszystkich się starali, o wszystkich parafian. No i tak jakoś padło na mnie, także i od tamtej pory, co mogę, to pomagam w miarę moich umiejętności i sił. W końcu i tak słudzy użyteczni jesteśmy. Także w tym sensie, że zawsze można było więcej zrobić, ale tu jest potrzebna wytrwałość. I to wytrwałość przede wszystkim w pracy. Ale żeby być wytrwałym, trzeba sobie postawić cel i to cel najlepiej ten najwyższy. A co jest celem najwyższym? Dla nas, dla mnie, to jest niebo. Niebo i zamieszkanie w domu Ojca. I tutaj bez przykładów nie da się tego osiągnąć. Zresztą nasza wytrwałość, tak jak patrzę z perspektywy powiedzmy XX wieku, to cóż to jest za wytrwałość? Wytrwałość w pracy, wytrwałość w codzienności, bo jak się to porówna do wytrwałości naszych dziadów, ojców, którzy przeżyli wojnę, czy też którzy przeżywali łagry, sybiracy, II wojnę, to i wytrwali, trzeba wytrwać przede wszystkim w dobrym, bo w złym wytrwanie to jest bez sensu, tworzy chaos, tworzy zamęt. Wobec powyższego tym celem ostatecznym jest osiągnięcie nieba i tu potrzebna jest wytrwałość. Przy czym wytrwałość polega, że w ciągu życia musimy wytrwale dążyć do prawdy i mieć drogę. I tą drogę pokazuje ktoś, kto był naprawdę wytrwały do końca. To jest ta wytrwałość Pana Jezusa, Pana Boga, to jest, pokazuje nam tą drogę. No i tutaj trzeba przyznać, że na przykład u siostry Faustyny czasem było tak, że pierwszą godzinę się modliła, drugą godzinę i nie mogła, że tak powiem, jakoś być bliżej Boga. I siłą woli to robiła. Siłą woli i też mówiła, że Panie Jezu, nie zdejmij mnie z tego krzyża, tylko daj mi siłę wytrwałości
I to nasi, że tak powiem, no, można dać przykład tu rotmistrza Pileckiego, który wytrwale, że tak powiem, był w tej prawdzie, szukał tej prawdy. No i chciałem to jakoś tak streścić w takim, napisałem taki wierszyk, który streszcza tą sprawę wytrwałości. Pozwolę sobie to przeczytać, jeśli no tak jest. Spojrzenie na wytrwałość z mojej strony. Wytrwałość w zwykłej codzienności, wstania, pracy, zmartwień, chleba, niby proste, lecz w ciągłości są potknięcia i upadki, ale dalej kroczyć trzeba. W jakim celu? Ktoś zapyta. Czy to warto zmagać tak się? Lecz gdy wieczność ci umyka, trzeba w zaprzęg, nim się zaśnie. Bez przykładu droga kręta, a bez łaski przegra trwanie. Bez modlitwy Twej miłości nie uchowam się, o Panie. Dusz gałązki w innym krzewie wzmocnij sokiem tak czerwonym, by zakwitły, choć jak, też wiem, przez żar Twego miłosierdzia płomień. I życzę wytrwałości wszystkim latoroślom, żeby wytrwale byli przy prawdzie i przy tej codzienności, przy tych zmaganiach, w zasadzie teraz niby prostych, ale jest taki natłok różnych bodźców, też negatywnych, żeby wytrwać, to trzeba trzymać się prawdy, a tą prawdą jest Pan Jezus. Dziękuję, Bóg zapłać. Mi nombre es Benigno Colinas Fernández. En la congregación siempre he figurado y figuro con el nombre de Padre Colinas. Entré en la congregación a los 12 años y ahora tengo 85 años. Se puede decir que toda mi vida he estado en la congregación, he dependido de la congregación. Fui ordenado de sacerdote en el año 1960 y desde entonces he desempeñado todos aquellos ministerios que me han ido designando los superiores. He sido en primer lugar profesor, después director del seminario, he estado de párroco, de superior, de consejero provincial y sobre todo de misionero, que ha sido para mí lo más gratificante. Y he estado de misionero en los pueblos de España y después en pueblos de Honduras, de Venezuela, de Perú. En Ecuador estuve formando a misioneros redentoristas y siempre me he encontrado con la bondad y el amor de la gente, que son muy sencillos, muy receptivos y que nos reciben siempre con gran cariño y gran amor. Y para mí, por eso, el ser misionero es la vocación de todo redentorista, como fue San Alfonso el fundador, pues ha sido lo más gratificante. Y para perseverar en la vocación y no decaer tampoco en el entusiasmo y el ánimo, pues yo siempre he contado muy de cerca con la protección de la Virgen. Además me ha dado señales muy palmarias de su protección. Por ejemplo, cuando terminaba el noviciado, el maestro de novicios me llamó y me dijo que no tenía vocación, que no podía seguir adelante. Y yo me encomendé muy seriamente a la Virgen y a la semana a él le quitaron y pusieron otro maestro que me comprendió y se apreció en mi vocación. Y he seguido adelante pues hasta el día de hoy, que son unos cuantos años. Y yo aconsejo a todos aquellos que quieran ser redentoristas, a todo cristiano, que sea muy devoto de la Virgen, que se encomiende con la seguridad de que la Virgen le lleva a Jesucristo, que ella no se queda, por decir así, con ese amor y esa devoción, lo lleva a Jesucristo y desde Jesucristo lo lleva hacia los demás. Y eso es lo que yo recomiendo a todos. Y después que tener siempre un gran entusiasmo por la vocación, una gran alegría de servir a Jesucristo y al Evangelio desde esta perspectiva. Y lo mismo
Esto sirve para los que quieren ser redentoristas, que para los matrimonios que van a aceitar un estado de vida, que es un sacramento, el matrimonio. Yo siempre les he aconsejado que se amen, que se quieran de verdad, que por encima de todo tengan amor. El amor resuelve todas las dificultades, los problemas, todas aquellas desavenencias que puede haber entre las parejas, lo mismo que entre nosotros dentro de la congregación. El amor lo resuelve todo, y si nos queremos y amamos, pues entonces estamos cerca de Dios, Dios nos bendice, porque Dios es amor y está con nosotros. Y en este amor yo os envío un saludo a todos, deseándoos que realmente sigáis con vuestra vocación, la que Dios os dé, que discernáis bien y no falléis a esa vocación que Dios os concede, que ahí vais a encontrar la alegría y la paz que todos deseamos.